W poprzednim filmie o produkcji własnych kapiszonów zrobiłem w zasadzie przegląd różnych możliwych opcji. Wiele tematów z tym związanych pominąłem. Zrobiłem to, ponieważ temat jest bardzo obszerny. W tym filmie chcę przebadać kapiszony plastikowe jako substytut filmowych. Jak chcesz zobaczyć, jak wybuchają od płomienia albo czynników mechanicznych i porównać do filmowych, to ten film jest dla Ciebie. Zanim zacznę prezentację, konieczna jest przestroga. Jeśli zamierzasz robić to w domu, bądź bardzo ostrożny, bowiem możesz spowodować pożar. Uważaj też na siebie i otoczenie. Łatwo o trwałe uszkodzenie rąk lub oczów. Nigdy nie pracuj z ilościami większymi jak kilka gramów. Pamiętaj jednak, że robisz wszystko na własną odpowiedzialność. Jak masz wątpliwości, to tego nie rób, tylko poszukaj w internecie lub zapytaj. Popatrz na schemat komory bębenka przygotowanego do strzału. Po uderzeniu kurka w kapiszon następuje wybuch masy zapalającej, a produkty palenia oraz płomień kierują się w kierunku kanału zapałowego. Przechodzą przez niego i zapalają proch w komorze bębenka. Wytworzone ciśnienie gazów prochowych wypycha poprzez przybitkę kulę, ale też działa w przeciwnym kierunku. Przez kanał zapałowy dostaje się do komory iskrowej kominka. To jest tak zwane ciśnienie zwrotne. Może ono powodować, że kurek rewolweru będzie cofał się do tyłu. W rezultacie produkty zapalonego prochu oraz elementy z kapiszonu mogą upadać na dłonie i twarz strzelca. Dlatego takie ważne jest, aby przy strzelaniu z użyciem czarnego prochu używać okularów ochronnych. W jaki sposób można to ograniczyć? Podstawa to nie stosować dużych naważek prochu. Może też pomóc ustawienie silnego nacisku sprężyny głównej rewolweru. Innym niebezpiecznym zjawiskiem jest chainfire. W skrócie polega ono na odpalaniu sąsiednich komór bębenka rewolweru. Ja osobiście uważam, że zapłon od strony kuli, to jest obok kuli, jest bardzo mało prawdopodobny. Szczególnie, gdy jako przybitki używa się kaszy. W czasie wystrzału gorące gazy, produkty spalania prochu oraz płomień widoczne są przy wylocie lufy, w szczelinie pomiędzy bębenkiem rewolweru a korpusem oraz przy kominkach. Jestem zdania, że możliwy jest jednoczesny zapłon kilku komór rewolweru gazami od szczeliny pomiędzy bębenkiem rewolweru a lufą. Przecież bębenek rewolweru ma szczeliny u góry i dołu korpusu, przez które płomień może dostać się do kapiszonów. Aby sprawdzić zachowanie kapiszonów fabrycznych i plastikowych, zrobiłem doświadczenie polegające na ogrzewaniu kapiszona założonego na kominek przy pomocy małego palnika. Sam byłem zaskoczony wynikiem testu. Kapiszon plastikowy wybuchł po dość długim czasie ogrzewania, tak że praktycznie stopił się. Kapiszon metalowy wybuchł niemal natychmiast. Myślę, że jest to wynik złego przewodzenia ciepła przez plastik, a dobrego przez metal, z którego wykonany jest kapiszon firmowy. Zrobiłem też porównanie kapiszonu plastikowego i firmowego na nakłucie. Do tego celu użyłem ostrego końca pesety. Nacisk był tak duży, że w obudowie kapiszonu robiło się wybrzuszenie. Kapiszony plastikowe wymagały dość mocnego nacisku, ale w końcu wybuchały. Kapiszon bez białej przegrody znacznie łatwiej, ale to chyba oczywiste, ponieważ przegroda była dodatkowym zabezpieczeniem przed ostrzem pensety. Później taki sam test zrobiłem dla kapiszony fabrycznego firmy CCI. Przy pomocy pesety nie udało mi się spowodować jego wybuchu, chociaż w obudowie było silne wybrzuszenie. Pomyślałem, że kapiszon może być wadliwy i dlatego założyłem go do rewolweru i odpaliłem. Nastąpił strzał. Zrobiłem jeszcze jeden test dla kapiszonie plastikowym. Założyłem go na kominek rewolweru i sprawdziłem, czy naciskiem rączki pesety spowoduje jego wybuch. Wybuch nastąpił, muszę przyznać, że musiałem użyć dużej siły. Następnie zademonstrowałem, jak mocno kapiszon plastikowy trzyma się na kominku po strzale. Gołymi palcami trudno zdjąć go z kominka. Dopiero użycie śrubokręta lub pesety pozwala na usunięcie go. Podsumowując, kapiszony plastikowe w porównaniu do fabrycznych są odporne na impuls cieplny, natomiast są bardziej wrażliwe na bodźce mechaniczne. Kapiszon plastikowy po wystrzale nie spada z kominka i trzeba go zdejmować. Trzeba się też zastanowić, czy konstrukcja kominka ma wpływ na odpalanie ładunku przy pomocy kapiszona plastikowego. Konstrukcja kominka powinna być taka, aby dobrze zapalić proch, ale też zapobiegać ciśnieniu zwrotnemu. To są trochę przeciwstawne oczekiwania. Im większa średnica kanału zapałowego, tym łatwiej będzie można zapalić ładunek prochu. Niestety później będzie większy zwrotny wypływ gazów. Spróbujmy oszacować wartości.
Przepływy gazów będą zależne od pola powierzchni przekrojów kanału zapałowego kominka oraz pola powierzchni przekroju komory bębenka rewolweru. Jakie to wartości? Przyjmuje się, że kanał zapałowy kominka ma średnicę 0,8 mm, a zatem jego pole powierzchni to 0,5 mm². Średnica komory bębenka rewolweru wynosi 11,4 mm, a zatem pole powierzchni przekroju komory bębenka to około 100 mm². Zatem pole powierzchni komory bębenka jest 200 razy większe od otworu zapałowego kominka. Ciśnieniu temu przeciwstawia się kurek uderzający w kapiszon oraz sprężyna główna rewolweru. Powiększanie kanału ogniowego jest ryzykowne, ponieważ zwiększy się ciśnienie zwrotne gazów prochowych. Okazuje się, że kominki między sobą różnią się bardzo. Przekonałem się o tym, gdy dostałem od kolegi kilka kominków czarnych. Kominki do rewolweru ze stali inox są zupełnie inne. Rewolwer na czarnych kominkach z użyciem kapiszonów plastikowych nie odpalał. Wtedy przerobiłem je tak, aby w przybliżeniu miały parametry jak inox. Na zdjęciu od lewej inox, przerobiony czarny i oryginalny czarny. A zresztą, przeglądając internet w poszukiwaniu nowych ulepszonych kominków, stwierdziłem, że proponowane są rozwiązania idące w tym właśnie kierunku, czyli duża komora iskrowa i szerszy kanał zapałowy. W tym kierunku idą na przykład kominki Slickshot. One mają dodatkowe otwory w ścianie bocznej korpusu na wysokości zakładanego kapiszona. W czasie strzału odprowadzają część gazów przez te otwory, rozginając kapiszon. To powoduje łatwiejsze usunięcie kapiszona oraz zmniejszają ciśnienie zwrotne. Inne rozwiązanie to Spitfire. Zamiast powiększać średnicę kanału zapałowego, skrócono go. Rozwiercono kanał zapałowy, ale nie cały, tylko jego część. Zatem pozostała część kanału zapałowego dalej stanowi zabezpieczenie przed ciśnieniem zwrotnym. Produkty odpalenia kapiszona i płomień będą miały teraz bardzo małą odległość do pokonania w kanale zapałowym i dlatego zapłon będzie skuteczniejszy. Kanał zapałowy może zresztą powiększać się sam pod wpływem wysokiej temperatury i agresywnego działania produktów spalania prochu i kapiszona. To, że powiększenie kanału zapałowego spowoduje znacznie łatwiejsze odpalanie ładunku prochowego, potwierdziłem, bowiem używałem odrobinę rozwiercony kanał zapałowy w kominkach czarnych, strzelając z kapiszonów plastikowych. Zresztą, przeglądając forum czarnoprochowe, takie sugestie padają i ja je potwierdzam. Jedna z osób prezentująca na forum powiększyła kanał zapałowy nawet ponad 1 mm. W przypadku kominków ważny jest też materiał, z jakiego kominek jest wykonany, to znaczy jego odporność na temperaturę i korozję. Produkty spalania prochu mają własności silnie korodujące, a powstałe zgorzeliny mogą przytykać kominki, a po ich usunięciu powiększać średnicę kanału zapałowego. To jest tak zwane wypalanie kominka. Inaczej jest w przypadku kominków berylowych lub nierdzewnych. Po opublikowaniu pierwszej części filmu jeden z youtuberów napisał informację o możliwości użycia dekstryny jako lepiszcza zamiast klejenia prochu przy pomocy lakieru nitro lub collodium. Dekstryna używana jest do produkcji ogni sztucznych. Jest ona lepiszczem, który lepi się przy pomocy wody. Wystarczyłoby do prochu domieszać niewielką ilość dekstryny i lekko zwilżyć. Następnie załadować do kapiszonów i wysuszyć. To rozwiązanie wydaje się być dobre, ale trzeba pamiętać, że proch zawierający tylko 1% wilgoci już trudno się zapala. Żeby to działało, suszenie kapiszonów musi być bardzo dokładne. Skoro mówię już o składzie masy inicjującej, warto poruszyć problem głównego składnika większości takich mieszanin. Kapiszony, których korpusy robione są z cienkiej blaszki aluminiowej lub mosiężnej, są w zasadzie skazane na użycie chloranu potasu. Nie zawsze to jest wprost ten, bo używamy na przykład główek od zapałek, które ten składnik zawierają. Ponieważ ten związek chemiczny jest sklasyfikowany jako prekursor materiałów wybuchowych, nie można go normalnie kupić w sklepie. Dlatego na YouTube aż roi się od filmów na temat syntez chloranu opartych o wybielacze, którym głównym składnikiem jest podchloryn sodu lub elektrolizy chlorku potasu. W ostateczności są to zapałki. Z tym, że masa zapałczana to jest za mało, żeby spowodować wybuch, bowiem drugi składnik, czyli fosfor czerwony, jest w drasce. Używając kapiszonów plastikowych nie potrzeba już draski, bo zapalnikiem będzie kapiszon plastikowy. Chloran potasu jest też w korkach i kapiszonach odpustowych. Zaobserwowałem również, że kapiszon plastikowy bez dodatków wzmacniających wystrzelony w rewolwerze czarnoprochowym nie ulega uszkodzeniu. Kapiszon taki z dodatkiem prochu, wystrzelony w rewolwerze z ładunkiem prochu i kulą, ulega przebiciu.
Uszkodzenie to zazwyczaj jest w centralnej części kapiszonu. Jest to niewielki otwór, ale trzeba pamiętać, że kapiszon jest elastyczny, zatem pod ciśnieniem ten otwór może się sporo powiększyć. Przewidując możliwość przebicia kapiszonu przez gazy prochowe, zmniejszałem wielkość ładunku prochowego do 1 grama i innym to zalecam. Innym dodatkowym rozwiązaniem mogłoby być przyklejenie od zewnątrz kapiszonu konfetti wycięte z cienkiej blaszki. To z pewnością zapobiegłoby przebiciu przez gazy prochowe. Pora na podsumowanie. W przypadku braku kapiszonów firmowych można posłużyć się alternatywą, którą są kapiszony plastikowe. Z testów wynika, że są one mniej czułe na płomień, natomiast bardziej czułe na bodźce mechaniczne. Same kapiszony są za słabe, żeby zainicjować wybuchu prochu w komorze bębenka rewolweru. Konieczne są dodatki wzmacniające kapiszon. Zamiast prochu polecałbym masę zapałczaną, ale bez składnika draski. Użycie innych materiałów, szczególnie zawierają chloran potasu, może być niebezpieczne. Bardzo ważne jest odpowiednie napełnianie kapiszonów. Zbyt mała ilość dodatku powoduje, że kapiszon będzie za słaby, natomiast zbyt duża ilość spowoduje, że kapiszon będzie niebezpieczny przy zakładaniu na kominki.